Przyłóż się zdrowo, przewróć pień. No. No muszę powiedzieć, że po prostu czas Alego się kończy. Ale jest ostatnio bardzo mocno uparty, bardzo. On nie może być wiecznie u mnie. Ciężko by się było człowiekowi go dźwignąć. Ja. Hala, Romuald Rubinowicz. Mu. O, jak ja szybko rosnę. Chodź tu, wstawaj, hop, wstawaj, hop. Ola, wstawaj, hop. Tak, pchniemy na ten słup i przecież ja go nie zatrzymam, jak już ruszy. Chodź. On ma takie różne zmienne humory. Chodź, o, tak to wygląda. Tak to wygląda, drodzy internauci. Tak to wygląda. Hela! Chodź! Wychodź! Hela! Strasznie uparty się zrobił. Ja go wyciągam 2 razy dziennie na siłę, bo rano go wyciągamy do sprzątania końca przy rannym obrządku, a po śniadaniu on dostaje jeść przy obrządku rannym, a po śniadaniu wyprowadzam go na okulnik. Chodź! Ola! Chodź, idziemy! Hej! Idziemy! Hop! Chodź! Jeszcze kupy wali, tak? Tak. No to nic, sprzątnę, chodź. Jest bardzo ciepła zima i on wyciera już wyciera zimowy sierść, to trze się po prostu, jak go puszczę na okulnik, to czochra się o słupy, o ścianę. O, proszę zobaczyć, jak to. Pociągnąłem parę razy szczotką, mam całą szczotkę zalepioną sierścią. I teraz trzeba to zrobić tak. O. Kłaki sierści lecą. Stój. Wyciera masowo. I gdzie wcześniej wytarł, z tamtej strony gdzieś to jest, to już po prostu mech rośnie. Tu jest meszek. Tu jest meszek już. Uwaga. I tak będzie się wycierał, aż dobrze by było, żeby popadał śnieg, mróz, no ale można sobie pomarzyć. Bo w zeszłym roku tego nie było, bo o tej porze był śnieg, były mrozy po nocach. A w tym roku zima jest wyjątkowo ciepła, łagodna. To powinno się robić o zgrzebło. Ale ja akurat zgrzebla nie mam. Jeszcze się zgrzebla muszę kupić. Gdzieś było stare, ale się rozleciało ze starości. Było tak już słabe i wydarte, że szkoda mówić. Ale jest ostatnio bardzo mocno uparty, bardzo. Wyciągał go na siłę, tak jak widzieliście. No i w końcu on nie może być wiecznie u mnie. Bo w normalnej hodowli to byka zmienia się maksymalnie co 3 lata. To już jest maks. A ten byk już jest u mnie 5 lat. Nawet tu chyba dokładnie powiem, to już on u mnie jest od 2019 roku, kupiłem go w maju, to proszę Państwa, on u mnie już jest 6 lat. W maju będzie 6 lat, bo mamy 25. No to dokładnie w maju będzie 6 lat, jak go mam. Jak go kupiłem, to miał około 2 lat, czyli w sumie on ma teraz lat już 8 rok mu leci. No i będę musiał go wymienić, dlatego że w końcu trzeba wymienić, dlatego że gdyby jałówka od niego została zostawiona, to absolutnie on jej nie może pokryć, bo to by było koziorstwo. Także, tak jak powiedziałem, w hodowli to byka się zmienia co 2 czy 3 lata. A znam hodowców też takich, że kupują byka na sezon krów, je krowy, przychodzi zima i byka się wysyła na rzeź, bo mówi się tak, gospodarz mówi, po co będę darmo z jara karmił? Także ja do niego byłem, powiem, mocno przywiązany, pracował ze mną w lesie tego, ale
z biegiem tych lat widzę, że jest coraz bardziej uparty i coraz ciężej mi się z nim pracuje. No, miałem takie byki, że przez to podwórko to szły, jak wsiadłem, to szły galopem, a Ali to jak wsiądę na niego, to on tam myśli, czy nogi przestawić, czy nie przestawić. Przecież latem miał przycięte racice. Jeszcze zobaczę, jak to jest z racicami teraz, ile tam mu odrosło. Pokaż nogę. Heda, daj nogę, nogę daj. Daj nogę. O, zobaczysz. Trzeba by nóż mieć i drapnąć, bo w tej chwili nic nie zobaczę, bo jest ciężki. Ziemia ma trochę wilgoci. Wezmę nóż i zobaczymy nożem. A troszkę mu narosło, ale niewiele. Trochę narosło. Jak będzie leżał, to spróbuję na leżąco mu zedrzeć, bo nas wiadomo w powietrzu to chwilę i zabiera nogę. No jest ciężki, widać, znowu się upadł. Jest ciężki, wiadomo. I leniwy. Tak, będę kupował nowego byka. Już mam zamiar jechać, obejrzeć byki w kilku miejscach, żeby wybrać byka, bo przede mną stoi teraz takie małe wyzwanie. Znaleźć byka, kupić byka, no i jest znak zapytania. Będę musiał go obuczyć i ujeździć, ale czy to mi się uda? Nie będę mówił hop, zanim nie przeskoczę, bo powiem, że miałem takiego byka, że jazda była smutna na nim. Maksymalnie jechał 18 kroków i zwalał mnie w śnieg albo w błoto. A 18 kroków to ile? To jest sprawa ilu sekund? Ja nie miałem stopera, nikt czasu nie mierzył, ale może sobie 18 moich wyciągniętych kroków. Jak mnie zwalił, to od tego miejsca, bo wsiadałem ze słupa, byk był wiązany do mocnego słupa, to od tego słupa do miejsca upadku było moich 18 wyciągniętych kroków. No dobrze było o tyle, że byk jak mnie zwalił, to ruszył, nie obrócił się, nie przytłoczył mi łbem do ziemi. Był bezrogi, ale był bardzo agresywny. Tylko pognał w pole. No później miałem robotę go napędzić do obory i uwiązać. Ale był bardzo trudny i wiele razy na niego wsiadałem i zawsze była ta sama powtórka. Jak to mówią, powtórka z rozrywki. Jechało się parę kroków czy kilkanaście kroków i bo byk od razu jak ruszył, to robił tak, jak na rodeo byki robią. No i sami dobrze wiecie, ile ten kowboj może tam usiedzieć. Kowboja asykurują ludzie na koniach, konie mają pancerze, a mnie kto asykurował? No chyba tylko aniołek stróż. Bo nie miałem żadnej no uważam to za wielką asykurację, bo jednak to działało. To działało, że jak wsiadałem, to się przeżegnałem i jazda, ale to była jazda krótka. A później był zrobiony taki ala kierat. Tu ludzie z okolicy widzieli, ten byk agresywnie chodził w kieracie. Obwód drągów, obwód tego koła, w którym on chodził, to był 30 parę kroków. No i drągi były bardzo mocne i byk był przypięty do takiego drąga w kształcie litery A, żeby nie mógł odskoczyć, bo w ten sposób by nie szedł dookoła, naciągnąłby drągi, by się zatrzymał, ale on musiał iść wokoło, więc drągi były tak. Tu był drąg, tak jak pokażę. O, tu był drąg. Byk był uwiązany i od tego drąga szły dwa drągi, czyli to tworzyło tak jakby literę, no możecie sobie wyobrazić, V zamknięte, A z podstawą, A z podstawą, coś takiego. Tu był przypięty do obroży, a tu był przypięty do tego drugiego drąga za obroża. Tu był mocny, bardzo mocny kantar, a tu była popręga i on nie mógł odskoczyć, tylko musiał iść dookoła. Jak go się założyło, to on gnał jak szalony. Tylko te drągi trzeszczały. Jak zrobił kilkanaście rundek dookoła, a może ich 20 parę, to dopiero się uspokajał. A ja, żeby nie latać za nim, to z tyłu za tymi drągami miałem uwiązany wózek, taki mocny wózek, który mam po dziś dzień. Na mocnych łańcuszkach. I ja jak już zdążyłem go tu przyprząc, to musiałem szybko wskoczyć do wózka. No i wiadomo, ja jechałem sobie dookoła. Jak na karuzeli jechałem. A byk gnał. Tu sąsiedzi widzieli i nawet zdjęcia robili. Nie wiem, może mają to zdjęcie. A dzisiaj powiem tak szczerze, chciałbym taki kierat gdzieś kupić, prawdziwy kierat.
i zaprząc dobrze ujeżdżonego byka, no ale trudno jest znaleźć dziś kierat. Kieraty stoją w skansenach i mają swoją cenę i na pewno tam wątpliwa sprawa, czy dałoby się taki kierat kupić. No bo to jest wiadomo, zabytek. To są maszyny, które mają grubo ponad 100 lat. No muszę powiedzieć, że po prostu no, czas Alego się kończy. Będę musiał Alego sprzedać, po prostu będę musiał go sprzedać. Bo już jest zbyt uparty, tak jak mówiłem, i zbyt dużo mnie to kosztuje. Po prostu czuję to na rękach, czuję jak muszę codziennie go wyrywać na siłę z kojca. Widzieliście jak go ciągnę, a on nie chce iść. Jest uparty i takie ma swoje te. Jak pójdzie na pole, to kretowiny ryje, nieraz przychodzi jak rogi ma spiłowane. Tu ma róg spiłowany na płasko. Od czego? Ja mu nie zheblowałem, zobaczy kamera, ja nie zheblowałem mu tego roga raszplem. On to zdziera o ściany. O betonowy żłób, ryje rogami. Przewraca mi żerdzie, które tam stoją za drwalką. Ryje kretowiny, nieraz przychodzi, to ma cały łeb ziemi. Ma swoje takie, jak mu najdzie, to ryje, a jak trzeba iść, to nie chce. Teraz z nim do lasu iść, to by się trzeba było nieźle uszarpać, żeby go rozruszać i tam go zaciągnąć. No jakoś tam by się może jechało, ale rozruch by trwał bardzo długo. No i niestety muszę powiedzieć tak, już jak mówiłem, rozglądam się za nowym bykiem. No i będę musiał go obuczyć, ujeździć. Idziemy. No, wiesz, że idziesz na spacer? Chodź, idziemy. Chodź, idziemy. No, chodź, co kłykasz? Tu kłykasz. Idziemy, chodź, idziemy. Tak powinieneś iść ostro, że powinienem cię trzymać, a nie ciągnąć. To tu idzie, ale najgorzej to tam z obory wyciągnąć z kojca. To jest makabra. No, zabawka cię nie interesuje? Nie interesuje cię zabawka? Chodź. Prr. No. Trochę się czochra, ale za bardzo humoru nie ma. Ten pień leżał. Ja się obawiałem, że wepcha mi go do stawu, więc był podłożony takim grubym klinem. I leżał taki wałek, a pewnego dnia rano, bo zabierałem go, było ciemno. A rano wyprowadziłem byka, o dziwo. Aniołek stróż tego pnia nie postawił, tylko postawił go byk poprzedniego dnia. I pod górę go postawił. To musiał dobrze wojować. O. A dziś tam za bardzo humoru nie ma, trochę tam się poczochrał, no i dobra. Później pójdzie do słupa betonowego, tego elektrycznego, tam się powyciera jeszcze. No, będzie ziemię rył. O proszę, nosem ziemię ryje. No. O. Przyłóż się zdrowo, przewróć pień. No. No przyłóż się zdrowo. Co się lenisz? Kark mu swędzi, wyciera karki, dobra tam. Aż pień chodzi. Za ciepło dla byka, musi z tej zimowej sierści się wytrzeć, ale to jest normalna rzecz, no. O, tak jak mówiłem, przecież tu nie ma nic zmyślonego. Taka pogoda jest globalne ocieplenie, jak to mówią naukowcy. No przewróć ten pień do licha. Nie ma ochoty, bo gdyby miał ochotę, to pień by tylko fiknął. Och, Ali. Ty hultaju jeden. Jak przy krowach to on dostaje takiej werwy. Widzieliście jak to zabrać go od krowy. Ja takie przypadki miałem, że pokrył 2 krowy, lał ulewny deszcz, że na mnie nie było suchej nitki, jak to się mówi, przysłowiowej. No i cóż, ale zabrać byka od krów to piekło było, piekło. Nosił mnie, przewracał mnie, ciągał mnie po tej mokrej trawie. Przez łajna mnie przeciągnął na tym sznurze. Deszcz lał, mówię, jak z cebra. No ale w końcu udało mi się go
złapać za nos i jeszcze przełożyłem sznur przez rogi, no i jakoś z wielkim trudem udało mi się z tego okulnika, z tego paśnika, gdzie te krowy były, tam udało mi się go wyprowadzić. Ale pierwsze kilkaset metrów to miałem wielkie problemy. Póki widział krowy, to musiałem na siłę go ciągnąć. Jak już stracił krowy z oczu, no to wtedy jako tako, nogę za nogę poszedł, a wsiadłem na niego to może 1,5 kilometra przed naszą miejscowością, nie wcześniej. A tam, gdzie chodziłem, to było 4 kilometry. Bite. Taką miałem przygodę, czyli praktycznie to te 2,5 kilometra to musiałem go ciągnąć. A ręce? Czułem ręce na drugi dzień, tak jak mi gdzieś kijami pobił. No ja jeszcze chętnie bym go sprzedał dla jakiegoś hodowcy. On by krył krowy. Wiem o tyle o bykach, że po prostu byki, które są w stacjach rozrodu, gdzie się pobiera od nich nasienie, które jest potrzebne do inseminacji, do krycia krów, to byki są trzymane nieraz i po kilkanaście lat. Takie no, uznane byki, dobre byki. Tak samo ten, jakby trafił gdzieś do dobrego hodowcy, który by go dobrze karmił i puścił go w stado, to jeszcze by ładnie krowy krył. Dobrze by było, żeby jeszcze ktoś go odkupił ode mnie i niech Ali by jeszcze bujał. Tak jak powiedziałem, ze względów takich hodowlanych, no on nie może kryć swoich córek. Ja już muszę go sprzedać i w kółko tych moich 3 krów nie może kryć, tylko trzeba go gdzieś, niechby szedł do ludzi. No i życzyłbym, żeby to jakiś hodowca się znalazł, który by dobrze o niego dbał, tak jak ja, że on jest czysty, nie stoi w gnoju, ma kojec sprzątany 2 razy dziennie. Dobrze go karmię, bo on jest ciągle dobrej kondycji. No i dbam o niego, wyprowadzam go na spacery, no też nie może stać na oborze absolutnie, bo utraci sprawność w nogach, on musi dzień w dzień być wyprowadzany, musi mieć ruch. Chce to ryje kretowiny, chce to, bawi się to zabawką, czy czochra się gdzieś o ścianę, czy o ten słup elektryczny. Oponę sobie tam czasem popodrzuca, no nie, bo przychodzi nieraz to molep czarny. No, tam coś trawkę poskubie, tam jakiegoś szuwaru. A i to mu smakuje czasem, no cóż. Zima ciepła, kretowin narył, oj, co to się dzieje? Trzeba będzie wziąć bronę, czy włókę i kretowiny teraz wywłókować, bo to przecież to jest masakra. Masakra. Kretowina na kretowinie, tam trochę mniej jest. A szczególnie tu jest najwięcej, tu jest mocna ziemia, wiadomo, unawożona, bo tu jak byk się pasie, to zostawia tu tego pognoju, no później to się włókuje, no i tak. No Ali, ty łobuzie, Ali, ty łobuzie, Ali, ty łobuzie, co tam żresz jakieś szuwary? Ty łobuzie, ty łobuzie. Ali, ty łobuzie, my się znamy z tobą, tak? Znamy się troszeczkę. Co, szuwary gryziesz? Chrupiesz szuwary smaczne? Oho, nie wiedziałem, że ci szuwar smakuje. Nie wiedziałem. Och. Dobra. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa, ani rusz. Ciężko by się było człowiekowi go dźwignąć. O cholera. Byk ma siłę. A byk wsiód i podrzuci. Łóweczka półroczna w końcu. Zamyślę ją pokryć, no nie przyszłego roku. No nie mogę jej kryć Alim. Jak ona osiągnie wiek około 2 lat. Muszę pokryć ją nowym bykiem. Bo Ali nie może kryć swojej córki. Tu nie może być koziołka, bo wtedy to zwierzę nie będzie rosło, nie będzie się rozwijało tak jak trzeba. Po prostu niewskazane to jest absolutnie. Musi być nowy byk, dlatego muszę Alego, no niestety. Smutno mi jest. Płakać nie będę, ale może łzami się wokół zakręci, jak go załaduję na samochód. Ale życzyłbym, że ktoś go kupił i jeszcze on by mu dał ładne potomstwo.
Tak. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.